No więc o co chodzi z tą hydrauliką, którą się boję? Że obawiam się, że mam wodę z minus 8 stopni. Wiecie, jak mi serce wali? Nic się nie dzieje. O! Patrzcie tu. To jest moja hydraulika. Pomyślacie, że tam nie powinno wyglądać. Do zbiornika się dostała jakaś wilgoć woda. Ona poszła na sam dół. Tylko pytanie, czy to cieknie spod tego korpusu szarego, czy to cieknie spod pompy? Ale moim zdaniem jest normalnie woda w systemie, dlatego naczepa nie reaguje, bo pozamarzało wszystko w cholerę. Jeden przelot, więc można przyjechać i zostawić sobie do rana. Czyli nawet teraz? Tak, nawet teraz może pani jechać i może do rana stać. W takim stanie zostawiamy Volvega. Tutaj to już jest, widzicie, lód. Ciężko było coś z tym zrobić. No nic, ale MPK w Rzeszowie. Dziękuję. Dzień dobry, dzień drugi. Z duszą na ramieniu będę odpalać i patrzeć. Sytuacja na ten moment wygląda tak, że idzie pompa z bypassem i z całym osprzętem. No tak właśnie. ETN twierdzi po zdjęciach, że ta pompa raczej poszła. Będzie do wymiany. Serwis z Wieliczki mówi, że odpalić i teraz jak jest zmrożone, sprawdzić, czy naczepa będzie reagować. Jak reaguje, to znaczy, że pompa działa, tylko wymaga wymiany jakichś tam uszczelek i możemy płukać i tak dalej i będzie wszystko ok. Tak czy inaczej musiałam wysłać. Pompa 2,5 koła, bypass 2 koła, netto. No i zobaczymy. Aby się nie przydały, odpalam. Ale wiecie, jakie to jest gigantyczne pomocy ten MPK, że MPK w Rzeszowie mi pozwoliło tutaj odmrozić tego Volvega. No, zobaczymy. Teraz po prostu trzymajcie kciuki. Tak czy inaczej, załadunek jest w poniedziałek do 15. Już też rozmawiałam ze spedycją. Mówią, że trochę później też się da. Wymiana pompy mówią 2-3 godziny, ale jeszcze trzeba będzie wtedy, jak się wymieni, przepukać układ. I nawet nie wiem, gdzie to zrobić, bo przecież ja nie mam swojego warsztatu ciepłego. Ja po prostu chcę, żeby teraz to zadziałało. Módlcie się za to, żeby to zadziałało teraz. A, bo plan wyłączam Volvegu na noc. Jak ja bym chciała, żeby to zadziałało. Żebyśmy to dzisiaj naprawili, zrobili i po prostu w poniedziałek rano startuję na załadunek. Dobrze, że nie mam daleko do podjazdu, a jak nie, no to w poniedziałek, wiecie, niby 4 godziny. No zawsze się coś wysypie. No dobra, czekamy. No dobra, po pierwsze włączamy pilota do GoPro. Wiecie, w tym wszystkim najgorsze jest nawet nie te wszystkie pieniądze, które ja tracę na naprawach zestawu, który tak mało jeździ, ale po prostu to, że czuję, że ktoś mi po prostu rucha. I żeby to była część Volvo, żeby to było oryginalne Volvo, to wszystko po prostu by miało z głowy. Ani bym się nie martwiła, nie? Mam złoty kontrakt, oryginalny, wszystko jest ok, ale Volvo nie ma swoich pomp. No i niestety u nich się nie dało zamówić. Dobra, przechodzimy w walkę. No, to jeszcze nie. Włączamy Volvo jest pompę. Podniosły się obroty, słychać, że chodzi. Jezu, serce mam po prostu w gardle. Trzymajcie kciuki, żeby po prostu zareagowało. Nie reaguje. Nic z tego. Łączymy skręty. Czy tutaj niby impuls idzie, ale pompa nie działa, czyli pompa do wymiany. Pompa do wymiany, 5 koła plus wymiana, plus olej 10. Woda się zdaje, jest w układzie, nie ma winnego. Jest to moja wina, że woda jest w układzie. I chuj. Jeszcze tu sprawdzę manualnie. Muszę go nagrywać.
To jest strona pasażera. O, Wysłałam Ci wideo, generalnie naczepa nie rusza. Wiem, że też nie ruszają. a no to rzeczywiście może być, znaczy może być pompa, ale może być też ten bypass. No. Czekaj, już patrzę. No, może być pompa, ale... Tak wiesz, nie udało mi się tam za bardzo dojść. Próbowałam nadal jeszcze. Nie, spoko. No dobra, no to tyle to mi tam... O, dobra, tyle mi... Wiesz co, ja myślę, Iwonko, że to się tam po prostu leje między tym bypassem, a wiesz, między tym bypassem a pompą, wiesz, nie... Powiedz mi, czego my potrzebujemy, jakie warunki, wiesz, tutaj ogarnąć do wymiany? No nic, kabinę musimy podnieść do góry. W kabinie co tam musisz zrobić tak, żeby nic nie No wiem, walnęło na wiem. szybę, musimy ją podnieść do góry. Co mi jeszcze potrzeba? No teoretycznie nic, no tylko potrzebuję kabinę, wypompujemy olej sobie na początku, wywalimy cały olej, wiesz, z układu i podkręcamy przewody. No takie miejsce, bo tam na pewno będzie, wiesz, ja tam podłożę jakąś matę, żeby się tam, wiesz, bo tam się poleje na pewno olej, będzie się lało z różnych miejsc, więc jak tam gdzieś masz jakieś miejsce, to takie, żeby w razie czego mieć świadomość, że może się nam coś polać. Cały czas się zastanawiam, co się dzieje tam z tym twoim, że tam jest się tyle wody dostało, wiesz? No. Widzisz, ja za pierwszym razem zakładałam, że naprawdę ktoś mi to po złości robił, dlatego nie robiłam afery. No to tak wiesz, bo to tak by mogło Wyglądać. To tak wstępnie mogłoby wyglądać, nie? No ja też tak wiesz, jakby wstępnie podszedłem do tego w takiej konfiguracji, że to tak mogło wyglądać. Natomiast no chyba niekoniecznie tak może być. Ciężko powiedzieć jaki tam powód jest u ciebie, że jest tak jaki jest. No ja myślę, że to jest, jak to jest taka konfiguracja, że tam cały czas coś się dostaje, że jest woda, no to albo jest różnica temperatur i to się skrapla i wiesz, przez jakiś dłuższy okres, bo kiedy myśmy to wymieniali? 2 lata temu? No jakoś tak, wiesz, jak było 30-lecie Volvo, no, niecałe. W tamtym roku żeśmy We się wrześniu. widzieli na Volvo, ja ci przywoziłem tam olej chyba. No to tak 2 lata, to tak 2 lata się... No we wrześniu, 1,5 roku jest, no. 1,5 roku i za pierwszym razem też 1,5 roku, wiesz, wytrzymało, bo to też zestaw miał wtedy 1,5 roku, powiedzmy niecałe. I teraz też jakieś 1,5 roku, wiesz, i ja brałam wtedy od Ciebie ten olej, to ja zanim jeszcze ogarnęłam jak go dolać, to ja tak trochę pojeździłam i ja już widziałam, że przy niektórych konfiguracjach tego oleju, jak już mi się, wiesz, jak już później dolałam, to widziałam, że na początku olej był jeszcze w miarę okej, ale on z czasem, ja w tym oczku widziałam, że on się znowu robi biały. Tak systematycznie, wiesz, ale szczerze powiedziawszy, to raz, że się dużo działo, 2, że już po prostu żygam tym systemem i nie chciałam tego widzieć, szczerze powiedziawszy. Auto mało jeździło, po prostu nie chciałam tego widzieć. Wiesz, to może nie jest kwestia, że to jest, wiesz, że gdzieś jest na przykład za wysoko ten zbiornik, może zbiornik powinien być, nie wiem, niżej, może sytuacja jest taka, że, bo wiesz, bo tak podobne rozwiązanie jak u Ciebie ma na przykład Panav i oni mają zbiorniki takie długie, podłużne, tak zwane cygaro i tam z tego co się wiem, to tam się nic nie dzieje. Robert nic nie zgłaszał, że tam się dzieją jakieś cuda, nie? Dlatego oni mniej więcej wszyscy macie podobne parametry, nie? No. No i teraz pytanie jest, jaki jest powód, że u Ciebie tak jest, a nie inaczej? I dlaczego u nich jest tak, a nie, wiesz, dlaczego u nich się dzieje to samo, a u innych tego nie ma? U Panasa mi się zdaje, oni mają jakoś troszkę to, wiesz, inaczej zrobione. Ja tam zawsze widzę, że oni mają też taki złoty olej, bo ja już, wiesz, chodziłam po parkingach i zaglądałam, jak to ma rozwiązane. Takiej zabudowy jak ja, to jest właśnie strasznie mało. No dobra, będziemy gadać w poniedziałek, słuchaj, o której możemy to zrobić jak najszybciej. Trzeba byłoby zweryfikować, co się dzieje, wiesz, czy na przykład tam nie ma tak, bo jak układ Ci stoi, samochód Ci stoi na słońcu, są różnice temperatur, jest różnica między olejem a zbiornikiem, z powietrza się zbiera wilgoć, więc... Ale innym też by się zbierała, prawda? No tak, ale jak oni cały czas jeżdżą, to może takiej sytuacji nie być. No ale też by stali na słońcu i tak samo się zbiera, nie? Też olej pracuje. No teoretycznie tak. No, to wiesz, wszyscy tak samo raczej w dzień stoją
w większości. Wiadomo, że też trochę jeżdżą, ale to przecież te auta głównie pracują nocami, najciężej, nie? No tak, No. nie tak. To mi się nie zdaje problemem. Ale słuchaj, jak się umawiamy w poniedziałek? Bo ja jeszcze mam szansę się w poniedziałek załadować, jeżeli to zrobimy szybko. Dobrze, to wiesz co, potwierdź mi, jak będziesz w poniedziałek wyjeżdżać. Ja tutaj się postaram ogarnąć, że tak powiem, jak najbardziej komfortowe warunki do wymiany i żeby naczepa była odmrożona. No to dziękuję Ci bardzo. Spokojnie, nie ma sprawy. No, to trzymaj się i do usłyszenia. No pa. No hej. Tym razem wiecie co? Zrobimy ten temat, wydrżymy ten temat aż do kości. Powymieniamy co trzeba, wymienimy też olej i pojadę do Nysy. Jeżeli tam nie dojdą, pojadę do Poczesnej i ktoś po prostu będzie musiał za to zapłacić. Gdzieś jest coś zjebane. Jeszcze do kierowców podzwonię. Ja teraz dojdę do tego. Będziemy przeprowadzać dochodzenie. Ale pierwsze jeszcze, czy auto może tu zostać? Będą mrozy, ja czuję, że lepiej, żeby zostało, ale jakie są? A może bym po prostu teraz wyjechała, postawiła z boku i wtedy w niedzielę wieczorem przyjechała. Dobra, dzwonimy jeszcze raz. To jest w ogóle niemożliwe, jak się zgodzą, ale po prostu jak się zgodzą, to ja mam po prostu u nich dożywotny dług. Co będą chcieli reklamować, będę reklamować. Jak będę dużo reklamować MPK w Rzeszowie, to pamiętajcie, że to jest po prostu mój dług wdzięczności za pomoc. Czy oni się zgodzą, żeby tutaj zostawić auto na weekend? Jest to raczej niemożliwe, ale no, co ja... No dobrze. Ej, słuchajcie, nie wiecie, co się wydarzyło. Pozwolili mi tutaj zostać na weekend i nie tylko, że pozwolili mi zostać na weekend, ale jeszcze powiedzieli, że udostępnią kanał do naprawy w poniedziałek, żeby tak już nie jeździć tym zestawem. No, wiecie, po Rzeszowie, więc po prostu jaki kamień z serca. MPK, Rzeszów. Nie wiem, jak mam dziękować. Nie wiem. Nie wiem, jak podziękować, więc po prostu tutaj podziękuję i powiem, że po prostu MPK Rzeszów mi tak pomogło. To mam szczęście. No nic, w takim razie się zbieram. Zostawiam zestaw i widzimy się w poniedziałek rano. O kurde, co za plot twist. Oby wszystko było dobrze, ale słuchajcie, bo ten przypadek na tyle zainteresował mechaników tutaj z MPK Rzeszów, że przyszli pooglądać, bo niektórzy mówili, że to może naczepa, no ale inni też mają te naczepy i nie mają takiego problemu z innymi jakimiś takimi montażami. I pompa hydrauliczna to nie jest oryginalna od Volvo. Bardzo bym chciała, żeby Volvo takie robiło rzeczy, bo teraz sobie miała wszystko gdzieś. No ale to jest właśnie osobne. No i właśnie jak go pooglądali, to stwierdzili, że jak jest korek i generalnie tam jeszcze jakiś tam jeden wąż, to po prostu jest tak zabudowany, że jak jest zbiornik, to jak jest po prostu wycięte koło, to jest o takie wklęsłe i tam jest po prostu coś tam osadzone, powiedzmy osilikowane i według nich to właśnie tam musi być jakaś nieszczelność i jak pada, to deszczówka w tej takiej po prostu, w tej niecce, w tym zagłębieniu się osadza i powoli się tam zasysa. I tym sposobem potrafiło się zasać przez rok właśnie jakieś tam 20 litrów. Jest to zastanawiające, że rzeczywiście tyle samo mniej więcej zajęło, bo ja już to widziałam na jesieni, że coś z tym olejem jest nie tak. Mogłam oczywiście wtedy zareagować, ale już po prostu nie chciałam tego widzieć. Miałam nadzieję, że po prostu jest tak. Wsiadam w auto, jadę, teraz już mogę spać spokojnie, tylko żeby jutro częściej przyjechały. DPD ma przewieźć z dostawą w sobotę. Jak to DPD jutro nie dojedzie, to będzie źle. Ale mam numer listu przewozowego, jutro będę dręczyć DPD. Ale że ja będę kiedyś Volbekiem na HI MPK. Przez trasę. Ale jeszcze się jest to udało.
pokażę. 2 koła. 2,5 koła. I co, już spuszczasz? Nic nie ma, bo się wykapało wszystko. Robicie zdjęcia? Co? Chcę wyskoczyć na górę. Wiesz co, to porób. Można nagrywać? Nam nie przeszkadza. Dobrze, dziękuję. I co, jak idzie? Proszę? Przez nic ściągnąć, bo nie mam się jak tam dostać. Coś potrzebujesz pomocy z czymkolwiek? To jest płaski tam. Płaska pokrywa. I pod spodem się woda będzie wlewać. 100%. No to bierzemy wkrętareczkę, odkręcamy wszystkie te śruby i będziemy wszystko widzieć. Bo tam z tyłu nie, tak? Tam znaczy nie, bo to jest powrotny. Bardziej tu pasuje, to jest coś tam. A tu jak? Płynie? Na miejsca coś tam. Śrubki takie spodnie. To wyciągnięcie zbiornika tobie nie koliduje z niczym? Dobra. Dalej deski Na układać. razie nie. Jakoś to się komunikujcie, żebyśmy się później nie Potem zaliczyli. będziemy się, wiesz, potem będziemy się No. martwić, żeby go włożyć, wiesz. Oni go całkowicie nie wyciągną, bo mówią, że nie wyjdzie, ale mają dostęp i tam, wiesz, widzą, że korek tak jest plastikowo osadzony na płaskiej blaszy. Korek jest tak samo osadzony, tam nie ma żadnych. Jest sieka pod spodem albo gumowa, albo korkowa, wiesz. Ale widzisz, kurczę, magii nie ma, nie? Tam jeszcze jest, jak jest filtr powrotny, tam są ogólnie 4 śruby mocujące. I trzeba zobaczyć, że standardowo te śruby są zamknięte. Korki, te śrubki, które tam się wkręca, No. w zależności jak się filtr przestawia, te śrubki są przeważnie zamknięte. Pytanie, czy któraś nie jest na przykład przelotowa. I stąd się leje woda do środka. No i będziemy też Do tej to. pory się nie spotkałem z tym, żeby tak było, ale Ale tu dzisiaj tam swoją robotę, ale pozaglądamy tam jeszcze trochę. Ach. I co? I pod uszczelką jest mokro. Masz. wszelką jest mocno. To cienka uszczelka. Tam na tym odpuścimy i da się tak okleić i zanieść. Ja to miałem uszczelniać. Jak tutaj jest od śruby dostaje więcej. Ta uszczelka była luźna. Czyli była luźna i czyli pod korkiem wyszło? Jak ona była tak, No, to nie docisło ją tu w środku. no, I tutaj jest taki wierzchołek od śrub zrobiony. no, no, no. Aby to było to. Bo widać, że tak, tu jest brud, a tutaj czyste, nie? Tak. Czyli tutaj mogła woda Bo podchodzić. tu jest płaska powierzchnia, nie? I teraz tak, te śruby wybrzuszyły tutaj widać, jak jest wyżej, a tu jest wklęśnięte. To ta uszczelka nigdy w życiu nie uszczelni. Oby tak było. No to na kleju złożymy. Ewidentny feller widać. Co? Widać ewidentny feller, bo było mokre. Tam gdzie nie powinno być mokre, ale zauważ, że tutaj jest dołek. Nie wiem, ja to widziałem właśnie, że bo ona była brzuszki, na każdym praktycznie tym były brzuszki z rok temu. I ona tu nie siądzie.
Trzeba to odpuścić, Marian, dobrze i No to nic, możemy na plajcie. na kraju się złoży i będzie ok. Że takie coś o 2 razy zapłaciłam łącznie straty jakieś 25 tysięcy złotych. To wiesz, na 2, a tutaj masz wystarczy. I co, jak to? Trzeba to po że nie prostu, przylegał tą stronę, a tu był cały brudny. albo niechlujnie złożone, albo No, brudny. że tutaj też mogło dochodzić. Nie, bo on był tu tylko na o-ringu. Tu nie było żadnego kleju, nic. On powinien tą płaszczyzną ładnie dociskać. Tam jest równa płaszczyzna i ten o-ring ma tam, tam jest po prostu taki stożek. No. I ten o-ring ma niby to doszczelniać, ale to jest takie, W sensie, że w takim dołku jest. tak. Tak, a jeszcze jak są 2 śruby tylko po przekątnej, to tu też go może krzywić i robić górę. Ale to też widać, że on tu jest brudny, nie? A zbiornik miękki. To jest właśnie stary wróg też zawsze. No nic, dobra, to idź za o-ring. A to czekaj. Odległość od tej śruby mocnującej. Ten o-ring w ogóle nie dostawał do tej kołnierza. No ale tam jest brud pod spodem? No to mi chodzi. To na tamtym głębszym. Odległość od śruby. Jest zagłębienie od razu. Ty, faktycznie. To jest za mała średnica tego kołnierza tu wewnętrznego. Żeby to doszczelniło. To trzeba będzie dobrze loklajtem oblecieć. Ale to jest tam To co, lepniemy? Czyli generalnie to by pewnie nawet bardziej tamtą... tak wygląda, że ten kołnierz mijał ten o-ring. To jest chodnik. Tak. Że ten o-ring wpadł w tą... tą dziurę Od jakby. śrub do środka, tak, w ten otwór. No dobrze. Co? Co jest? Ale on jest mokry cały. On jest puchnięty do wymiany. Sama woda wycieka z niego. Jak go rozsadziło? Chwili jest rozsadzony 100%. No tylko kurczę, że ja nie mam takiego filtra. Skąd taki filtr wziąć? To na dzisiaj jeszcze będzie to. I tu jest na o-ringu. O, przepraszam. No, ten wystaje. Tu jest ok. Nie wiem, czy wysuniesz tą tutkę. Ten filtr jakieś oznaczenia ma teraz już? Zaraz zobaczymy. Jest. Nie ma. Nie ma nic, bo by było. Filtr po prostu. Tylko jak ja to wtedy kurczę wymienię nawet sama. To jest łatwo? Nie jest łatwo wyciągać. Łatwo, te 3 śrubki. Nie, tam będzie problem. Czego tam u góry? Do góry nie wyjdzie. Tam będzie problem od taksego wymienić. Co nie wyciągnął? Ja się zapytam, Co będzie, nie? Ale się muszę zastanowić, jak to wyjąć, bo... To było tak, miło. niewyjmowalne. Nie, wyjmowalne jest, tylko pytanie, jak oni to wsadzili tutaj. To jest tym Bo smoku, tak? przecież tu się nawet kawałek pompy, widzisz? Nie wiem, czy widać. Widać. Ociera się o ramę. korpus, nie? Jak silnik pracuje, to wiesz, ona cały czas uderza o... To może ona się w ogóle mechanicznie uszkodziła. Że to nikt nie wymienia. Ona pękła od ciśnienia, więc albo coś stanęło, Bo to musi benzyna. dęba, gdzieś, wiesz, przyblokowało coś i ona pękła. No bo innej, wiesz, innej opcji tu raczej nie widzę. Bo wiesz, pęknięcie, znaczy przetarcie jest tam, no ale to tam to zrobimy tak, że trzeba będzie poszlifować delikatnie tą, wiesz, tą część tutaj. Kurwa na loklajcie. Tylko muszę ją chyba całą tą belkę odkręcić, bo to wiesz, to, bo to nie ma innej opcji. Ja to zrobię, bo to Od góry jest pokrywa. będę się pieprzył z tym jadem Trzeba będzie długo, zbiornik i tak przesunąć, żeby dojść a szybciej to odkręcę chyba na tym i... A jak nie, to może rzeczywiście pojadę gdzieś od razu. Nie, tutaj na pewno coś wygrzebiesz. Już go widzisz? I przecież. Dobrze będzie. Pięknie. Bo tego rozsadziło. Na pewno. Tak, On był tak wywieszony? wyglądał. Tak.
To go rozkleiło od metalu i... Jego powinno rozsadzić podtrzymać do środka. A był wybrzuszony. Do środka. Ale był w tą stronę, nie? To Był może w tą jak właśnie. woda podeszła, to go... Woda go. Woda go podniosła. On On tędy. przedtem przed Tędy. środka, dlatego No. ma metalowe środki. No, ale nie, on był całkiem... To musiała go woda rozmrozić. Dlatego woda rozciągała, nie? Składamy to. Jestem pełna nadziei dzisiaj, wiecie? Jeszcze musi być skręcony. Daj tym prężem do środka. O tak. Nie tu do siebie, bardziej. O tu. Najpierw może opaski może nie ma. Chyba ktoś zapomniał przyklejać. Jest taśma dwustronna. A w ogóle jest nieklejona. Ja rozłożę. A co, jest pęknięta, tak? No ona jest pęknięta. Chyba nie jest naprawialny, co? No korpus by trzeba było wymienić, ale to pytanie co jest w środku, bo nie wiem co jest w środku. A ty teraz nie będziesz go składać, nie? Nie ma to, Nie, nie no ma to ja to po mogę co. tylko wiesz, na szybko rozłożyć. Nie, bo to nie ma po co. Szkoda czasu. Ja im tak pewnie, wiesz, odeślę tam i oni powiedzieli, że... Czy ty takie rzeczy też robisz? Robię, tylko muszę, wiesz, tylko muszę to rozkręcić, zobaczyć co tam jest, nie? No, ale to dzisiaj, wiesz, nie jest priorytetem. No, Priorytetem jest to to, żeby mogę wyjechało. Mogę to zabrać, to rozłożyć i zobaczyć, wiesz, zobaczyć co się dzieje. Nie? Dobra, to ja ci tu idę. Mój tata mówi, posraj się, ale nie daj się. Mój tata w takich sytuacjach mówi, posraj się, ale nie daj się. Pompa się kręci, natomiast wiesz, pompa się kręci, więc prawdopodobnie uszkodzona nie jest. Bardziej uszkodzony jest tylko korpus, nie? Ale jaki powód jest korpus, że się uszkodził? No albo rzeczywiście zamarzło, dostało ciśnienia i wiesz, i coś jej się podziało. No bo to ewidentnie ją wywaliło od wiesz, ciśnienia, nie? No. Raczej one takie same od siebie nie pękają, no już takie zdolne nie są. A tobie jak? Widzę. Mnie Przyszedł? dobrze, powoli kończymy. O, fajnie. Chcę pukać. Się trochę umęczyłeś przy tym, co? Nie spodziewałem, że to taki wynalazek zrobili. No, to można było jako... No. Stare to było dużo łatwiej dostać się do tego. Teraz już tam widzę, że jest luźno, tak? Nie będzie się ocierać pompa. Ale wiesz co, założymy jeszcze te, nie podniesiemy do góry, ale powinno być luźno te. Podciąłem na tyle wysoko, że powinno być ok. I jak to teraz jest zrobione? Zrobimy final Po look. ładnemu. Tak? I mamy nowy korek. Ładnie. Na pamiątkę. O, teraz tu widać, że jest kawał gumy, co? A ten z tyłu, jak ci wam się udało to tam porobić? A z tyłu było wyjęte, klej nałożony na o-ringa, doszczelnione klejem, także powinno być w porządku teraz. Powinno to być w porządku. Jedno i drugie jest na kleju. Do pierwszego deszczu się okaże. Na kleju doszczelnione, także O, a tu się jeszcze wycierał zbiornik przez to. To też już ścięte. Jeszcze tylko to jest. Dokształcone punktowo. Jakby tu było wzmocnienie, to by to lepiej trzymało. To nie jest ten, to nie zbiornik ZTN, znaczy nie filtr ZTN-u. Oni mają zupełnie... No to jest Znaczy punktowo. mają podobne te wkłady, ale te mają No i to się grubsze. wszystko bo odkształciło, jest- tu dobrze widać takie załamania na Oczywiście świetle. widać, że ta uszczelka jest gówniana i to... O. No to ona w ogóle nie dociska. Widać to.
to dlatego. Nie wiem, ten Milky Way znasz? Maniek, a to? Tak? To przychodzi tak i to się nakręca, kołóż ten filtr i to się nakręca. To jest po prostu, żeby oddychało zbiorniku to powietrze. Bo pobiera olej i uzupełnia i to musi pracować. Ten klucz jest pana, czy? Czy ja mam filtr? Z Mana? Tak, tak, ale widzę, że różowy, wiesz? Ostatnio byłam w fabryce Mana i oni mówili, że jak jest różowy filtr, To jest ich, tak? to jest ich, no. Nie, to jest żółty. Ale tu jest różowy zatopiony. Gdzie? Tu. Ten klej, widzisz? A, tutaj. Jędzewka jest na śrubeczkę. Zawiasik jest. O. No to teraz. Tak dziwnie się... No bo ona jest tylko urodą mocowana. I tyle. I ona No. cała pracuje. No tak, tak, generalnie tak jak siedzisz tam Ale czasami. jak zamknie, to już sztywni. A dobra, daliście te samokontrujące, to tu się nic nie stanie. A to jest ten olej? A pewnie był 22, czy? 32. Ale nakleiłeś 22. Jeszcze raz. Nakleiłeś 22. Alpe 22. Ty tutaj będziesz mierzyć też ile jest litrów, czy nie? Jak to generalnie? Nie, bo to jest 208 litrów. To jest ile? 208, no dobra. No to już pompujemy. Czysty olej do zbiornika. No i będziemy pukać. Dajemy cały ten podporek, czy jak? Co teraz? Tak? On jest specjalnie zagięty, wiesz? Każdy się na to łapie, ale ten wydech jest specjalnie zagięty po to, że wszyscy to mają tak. Niektóre mają takie obiekty plastikowe, wiesz? Takie, że spalimy i pierdolę obiekty plastikowe. Palimy, tak? Przygotuj sobie wszystko. Pilota? Kabel trzeba podłączyć. Bo to nie będzie to sterowanie idealne. Czyli co pierwsze odpalamy i od razu już do naczepy, czy To jest jakby to ułatwianie ten aktywuj pilota. ja muszę pierwszy odpalić? Musisz go odpalić. No to odpal. Włączyć Będzie się, nie, pompa nie musisz włączyć, nie, bo musisz włączyć pompę? No nie będzie mieć łączności, więc tak raczej. No zresztą spróbujemy. No dobra, no to włącz na razie, zobaczymy. Przeleję się to, co się tutaj wkład, a potem... No? Odpalam auto. Musimy pamiętać, że jest zamek od kabiny blokowany. Przy hamowaniu nie... kabina nie palcała. Znaczy ja tak muszę do góry się podnieść. O, tak. Potrzebował. No, pokaż olej. Biały, nie? Nie biało. To leci skąd Dawaj. teraz? Całego układu. Dobra. Dawaj teraz drugą. Szyja do góry.
Chyba działa. Działa. Ja pierdolę, jak się cieszę, że to działa. Teraz działa. Będę potrzebował, żeby ktoś No. wsiadł w samochód, jak No. ty może zgasić go, No. żeby go zgasić. Dobra. Proszę. Tata, siadaj do auta. Jak ci Dominik powie, to go zgasisz. Tak ci pasuje. Jak będziesz miał znowu odpalić, odpalać się normalnie odpala, tylko tam po prawej ręce widzisz ostatni przycisk, o tam całkiem, o ten, no, to pompę, nie? Jak ci powie to, żeby włączyć pompę, to tym się włącza. No tak, bo to wiesz, jak gasisz, to ona się sama wyłącza. Źle je. Dobra, jest chleba. Tata, chodź pomożesz mi bluzę tankować, bo ja nie potrafię. To już nie będę mieć czasu tankować. Zajeżdżać nigdzie, to kupiłam już taki. Ten AdBlue. Ile osób trzeba do... 7. A to ja już patrzyłam, jak to tam. Proszę? Czy już pełno jest? A, jeszcze jedno, dobra. Nie zauważyłem. Tak, bo tam właśnie było mało już. Ile osób trzeba do zatankowania AdBlue? Dobrze. Prawidłowego. Dobra, to odpalaj tata auto. Weź ten kluczyk wrzuć do tego takiego, taka kieszonka postawić. Ale cały czas Chyba, że Jak już to? jest dobrze. jest okej? No. No dobra. Chyba, że je zostawiłem tak, wyprostujemy, dolejemy oleju, wyprostujemy. Jak co powiesz? Tak, to. Dolejemy oleju na wszystko, co jest. No, Ja podniosę kabinę, no, pokręcam to wszystko, pospinam i tak dalej. no, I potem włączymy sobie już pobawić się na tym. no. Na układzie, tak jak jest. No dobra, dobra. Dobrze? Bo tam już jest w miarę okej, tu przelało, więc jedna, druga strona. No.
chyba nic nie zostawiłam. Nic. Trzymają, no. O, kawałek to dojadę. Zresztą tu trzymają. Dobra. Tak, tak. Jest, udało się! No i pełna nadziei wyjeżdżam z MPK Rzeszów. MPK Rzeszów, jeszcze raz ogromnie Wam dziękuję za to, że przygarnęliście Wolvega pod dach, gdy tego potrzebował, gdy zamarzał. A ja tymczasem pełna nadziei jadę dalej w trasę. Czy wszystko będzie już teraz dobrze? Ja nagrywając to teraz już wiem, że niestety nie. Ale to już zobaczycie w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Dzięki za oglądanie. Zasubskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Wielkie podziękowania dla wszystkich wspierających. To dzięki Wam mogę robić coraz to lepsze materiały. Matthias Kunkel, Adelmo Filo, Alex Mici, Toshio Oki, Kevin Rafferty, Eduardo Soto, Franz Zajc, Manuel Cersori, Dobos M. Tsaba, Filip Bosanak, Damian Władysław Hermanowicz, Kan Jesilbak.